Siema mordeczki. Głośniej. Siema mordeczki! Nie no, mamy tu ciężkie warunki w Fiacie, więc nie wiemy jak będzie mnie słychać. Dlatego streszczę to w miarę szybko. Jedziemy po następnego gruza. Tak jest. Ja to też się ślizga. Jedziemy po następnego gruza. Zobaczycie jakiego. Bez większych tam rewelacji, że tak powiem. W każdym razie Zaskoczeń nie będzie. na razie na wstępie powiem, że zaczynamy nową serię filmów. Ale dopiero po tym jak kupimy to auto powiem jaką. Jedziemy. Poskładasz, tak. No to tam jest nasz wybraniec. O tam, o tam, o tam. No widać. Wygląda nawet nieźle w tej aurze. No tak. Dobra, żeby go zobaczyć. Idziemy. Ja może do niego zadzwonię, co? No tak, w sumie to tak. Jaki duży pies, zobacz. Diego to przy nim nic. Kto jest taki duży? O matko! Ojeju! Cześć, Sesek. No cześć. Dobra, dawaj. Cześć, Pysiek. Daj go nagrywaj, no taki duży pieseł. Cześć kolego. Bardzo bym cię chętnie pogłaskał, ale pewnie śmierdzisz mokrym psem. To ja pomyślę. Siema! Cześć! Piękna aura na oglądanie auta. Lakier świetny, połysk mi się podoba. Siema. Cześć, Karolina. Odpalaj te gazele. Wiesz co, powiem ci, że ciekawe. Wiesz co, to jest na autostarcie ustawione specjalnie. Okej, dobra, czaję. Możesz mordę, tu odchudzanie zaszło. Pokaż, daj mi to. To relacje czasne. Odchudzanko to nie ma, to tutaj to... It's a race car. To race car. To jest ten centralny zamek zainstalowany. Ale ty go demontowałeś czy montowałeś? Nie, on działa. Działa? Działa, to wszystko trzeba, z pilota, trzeba alarm, tu wszystko. większą trytkologię chyba uskutecznić, wiesz? To jest pod fotelem do trytkowania przez. Mówisz? O. Wymierzone. Wymierzone. Wiem, że jest na autostarcie. No. Niam. Ta, ten wydeszek to nie jest diesla, przypadkiem? To jest z diesla. Tył jest, no jest spartański. Nie masz kanap? No nie, co oni są... Zajebiste. Ty, ale wiesz co ci powiem, majstrze? Że to nawet wygląda... Gorzej wyglądało na zdjęciu chyba, powiem ci szczerze. No, ale ten zderzak to jest hit, w ogóle dół. To przecież M-Pack ma takie coś. No. Ty to wiedziałeś robiąc to, czy tak totalnie... Wiesz co, jak leży poza samochodem fajnie wyglądał. Ten dół mi się podobał i stwierdziliśmy z Kojotem, że pakujemy. Uwaga, bo to jest zderzak jakiś tuningowy, tak? No. Tuningowy zderzak do transportera T4 z jakiegoś laminatu czy czegoś. Przecięty na pół, skrócony i... No i tak to wygląda, ludzie. Tylko na wysokość chyba, zobacz, tu nie ma noska, w ogóle go nie ma. No tak. I nie zorientowaliśmy się, że na wysokość będzie ten, bo jakbyś go dał do dołu, to auto byś musiał podnosić jeszcze Tak? opór. Bo jak Ale i nosek, tak jest jak naprawdę. nosek założysz, No. to kurde tyle idzie zderzak ci w dół. Tak, I niespecjalnie jest do czego przyczepić. w sumie to wygląda BDS-owo trochę. To mi pasuje. Będzie jeździć. Dobra, to co, jakiegoś rundkę byśmy? Coś gdzieś? Tylko jak? Wiesz co, ja ci No ja muszę wyjechać, zaczekać poznam chyba, ten. nie? No co dobra, innego. to ty poczekaj sobie w autku, włącz sobie muzyczkę. Powiem ci tak, ostatnio go odpaliłem, żeby No. pochodził, od co stawiłem, zapomniałem o nim, chodził pół godziny i się nawet nie zapalił. No to ani się nie cieszę, zaczął, bo jak się także- BMA zacznie grzać, to już ciężko to zatrzymać, nie? Tak, to mówię ci, równiutkie pół godziny, bo zapomniałem. No czaję. No dobra, to dawaj, wbijaj tam. To wiesz co, ja może ci wyjadę stąd, Tak? bo... Znasz odpowiednią krzywiznę drogi? Gruz. Są elektryczne szyby, ale uwaga, jest tylko jeden przycisk i musisz nim ten. Rozumiem. Ale jak się zamontuje drugi, skołuje, to będzie git. Tak. To git. Troszkę teges. Aha, już słyszę. Ale zbarwany. Światła działają. i Też ona to masz, wypadła. to jest z roweru Rometa Tak. czy czegoś. Ty, a co to za dziura? To jest dziura wycięta pewnie pod ten. Ale jak to? Ja nie kojarzę tej dziury. No bo ona jest wycięta, dlatego że zobacz, że jest spawany cały ten. A poza tym pewnie tu zrobili dziurę, żeby od razu te poprowadzić. Przewody. Przewody. Bo jak Dobra. widzisz, jest smówka funkiel i nieśmigana. Kafunkiel proste. To mi też raz uratowało dom. Chociaż kurwa z tego co wiem, to jest słabej jakości, ale no dobra, wyjebany. Jest, bo jest. No gruzior, no co tu dużo mówić. Cena zobowiązuje. Kierownica nawet fajna. I z puszką. Fajne. Bogaczyce! Wiesz co, możemy się w sumie gdzieś tu przystanę i zamienimy się. Dobra, chętnie.
Mówię, ja byłem oglądać jedną kupetę, nie? No i w sumie po przejechaniu się nie miałem więcej o czym rozmawiać, bo była tak tragiczna. Nie, tam nie jest źle, jak tu na takiej krzywiźnie się nic nie dzieje. Słuchaj, ja mam do ciebie prośbę, ponagrywasz? Jasne. No to się cieszę. Trzeba mają wszystko ustawione. Nic nie widzę. Chyba nic nie. Kompresor tam działa. Bardziej mi chodzi, że sprzęgło przy samiutkim końcu. Ale ciągnie swoje. Nie ślizga się też jeszcze. O, wał widzę. Tak. Się kręci. Ale jedzie. Bo tam to kurwa ściągało. W ogóle Jezus Maria. Tak naprawdę to nie wiem, my czy nie na musimy wprost. jakoś daleko jechać, nie? Już widzę, że jedzie prosto, to jest duży plus. Hamulce jeszcze jak działają, czekaj. Nie, no tak jak ci mówiłem, gruz, ale no nie jest to jakiś egzemplarz typowo zajebany i... Jest tak, jest zajebany, ale to co ja mówię, gruz musi być mechanicznie kurwa sprawny. Jak ja kupiłem swojego, to nie miał wydechu. No ogólnie wnętrza nie miał, ale kurwa chodził. I zapierdalał, tak? I to też czuć, że on ma tę moc swoją. A tam, dobra. No, ma dobrą oponę, ci powiem. Zima! Zima! A, sprzęgiełko się kończy. A, tam proszę, słabej baletnicy to wiesz. No nie do końca, no, ale wiesz, no, sprzęgło to nie jest koniec świata. Trzeba będzie tutaj skrzynię. Bo teraz się przypaliło sprzęgło w tej chwili. Tu w prawo i szuraj. Aż tak źle? No nie mieliście. Powiedzmy, jak się dogadujemy. No powiem tak, żebyśmy coś podpisali, coś byś zapłacił i możesz to zabierać. No dobra, podoba mi się taka opcja. Ale dobrze znosi nawet w lewo, ci powiem. Chyba, że to te wszystkie dokładeczki zrobią swoje optycznie. Na pewno. Może ja tu stanę po lewej? No i dobra. Dobra, pytanie jak z odpalaniem. On odpali normalnie? No teraz możemy sprawdzić. Bo normalnie po takich tych odpala, nie? Nic. Dobra, będziemy się martwić wyjeżdżając. Dobra, dziękuję bardzo. Bo kilka młotów i on odpala, bo ja go odpalałem i w pewnym momencie było tak, jak trochę częściej nim jeździłem, że wiesz, po każdej jeździe odpala, go gdzieś tam na spalarni. No wiem o co chodzi. Dalej. Widzicie o to? Tak, Że panterka? tak. I jeszcze powiem ci więcej, bo to w ogóle nie jest byle jaka folia, tylko 3M. No nie no to, nie no to ja szanuję, no nie. Świetnie, gościu. Nie no dobra, słuchaj, nie ma co tu dłużej mówić. To masz sobie dowód OC do wglądu. Witam Was moi mili fani niskobudżetowego ślizgania się autami. Słuchajcie, jak zwykle u nas w materiale, lekki przeskok, nie ma ciągłości, ponieważ no tak to już jest, tak jest z nami, jesteśmy lekko nieogarnięci, nie pamiętamy, żeby cały czas nagrywać, albo nawet nie chcemy o tym pamiętać, nagrywamy tylko wtedy, kiedy nam się to podoba. No i teraz, jest około 2 dni od tego materiału, co tam widzieliście przed chwilą, a my teraz idziemy do gruza i jeszcze dokładnie mu się przyjrzymy niż w sumie przy oględzinach. Poopowiadam dokładnie, jak to wszystko wygląda i jak to będzie wyglądało z nim, bo jak zwykle jest jakiś tam plan działania. Nie ma ludzi? Można rozmawiać? Można rozmawiać, dobrze. Jest tylko Jim. No więc ludzie, tam to była czysta relacja z tego, jak byliśmy oglądać to auto. Nie wiedzieliśmy wiele o nim wcześniej. Jest to auto, które znaleźliśmy dzięki mojemu postowi na Facebooku, ale wcale nie jest to od kogoś obcego auto, tylko po prostu znajomy. Zobaczył, że szukamy, więc postanowił nam opchnąć tego gruzeła. Jeśli zobaczycie naprzód, to tak. Uwaga, jest to zderzak z Transportera T4.
Kratka jest po prostu chyba z tej dolnej części, z tego co zrozumiałem, czy Z3.6 z dolnej części, nieważne. W każdym razie śmiesznie to wygląda i nie do końca bym powiedział, że źle. Na koło, szczerze powiedziawszy, też nie ma co narzekać, ponieważ no jest zwyczajnie w świecie stalóweczka z kołpakiem, który jest całkiem teche, że tak powiem. Wiadomo, że nie może się to równać z fitmentem i naciągiem, według mnie przynajmniej, ale nie wygląda to tak źle jak na przykład gruz sąsiada na czarnej stali chowającej się w nadkole. O, na pewno nie. Gdzie to jest? Patrzcie jaki luksus. Bajeczka, gruzior otwierany z pilota. No dawno takiego luksusu nie miałem. Więc tak, wiecie co, ja siądę sobie do środka i wam po prostu trochę poopowiadam o tej furze. Gruz. No i tak, po pierwsze i najważniejsze, udało nam się go wyrwać. Uwaga, 2 litry benzyna, który ciągnie. Niestety ma do wymiany sprzęgło, bo ewidentnie auto już było wcześniej hetane. Zresztą tak jak wcześniej mój srebrny gruz, on też wcześniej był hetany ze spawanym dyfrem i tak dalej. Generalnie, czyli ze sprzęgłem do wymiany plus z rozrusznikiem do wymiany, bo w tej chwili nawet go nie odpalę chyba. Czy ja go odpalę? No nie. Niestety nie, no rozrusznik wiadomo nie jest droga rzecz do M50, jest ogólnie powszechny i dostępny, więc pewnie będzie to koszt w granicach 100 zł, a sprzęgło to się zobaczy, ponieważ zależy czy ja to będę robił. Teoretycznie już chyba w filmach mówiłem, że ja się w wymieniarstwo nie lubię bawić, bo to jest rzecz po prostu dla mechaników, a ja wolę się bawić w ulepszanie, tuningowanie, nie lubię tego słowa tuner, kurwa, ale lubię po prostu modyfikować auta tak, żeby wyglądały oryginalnie albo lepiej działały. W momencie, kiedy muszę wymienić sprzęgło na inne sprzęgło, tylko że działające, jest to dla mnie po prostu nudne i tyle. Ale nieważne, ten samochód ma takie usterki i uwaga, najważniejsze, wyrwaliśmy go 2 litry za 2000 zł. Tak samo jak ze srebrnym, identycznie. Kolejna tutaj mały top tipik, na co powinniście zwracać tak naprawdę uwagę, wybierając takie auto. Mówię tu o aucie bezpośrednio do upalania, nie do daily gruzowania, nie do auta daily, które czasem będziecie sobie tam kopać sprzęgło, nie. Ja tu mówię o aucie do nauki, że jak przywalisz krawola, to wstawiasz do mechanika, nie masz go 2 tygodnie, a jedziesz sobie dalej czymś innym i żyjesz sobie normalnie, a nie, że masz jedno auto i wąż ci się przerwie i ty jak najszybciej do mechanika, jak najszybciej był, to trzeba do roboty nim zapieprzać. Nie róbcie tak, naprawdę, jeśli chcecie mieć spokojne nerwy i się nie denerwować na te samochody, to kupcie sobie auto tylko i wyłącznie do driftu, do zabawy w lataniu bokiem, bo zepsujecie sobie nerwy, tyle wam powiem. No i na co powinniście zwracać uwagę, bo do tego dążę. Po pierwsze, najważniejsze, żeby działał silnik. Jeśli silnik wydaje dziwne dźwięki, stuka, kopci, leje się z niego paliwo, to jest to dobry znak, żeby się zastanowić nad tym. Kolejna rzecz, która musi być ok, to skrzynia biegów. Jeśli zgrzyta któryś bieg, też nie bierzcie takiego samochodu. No chyba, że macie skrzynię za bardzo małe pieniądze, gdzieś za 200-300 zł, no to wtedy się opłaca jeszcze. Ja tu mam do wymiany sprzęgło, więc pewnie koszty będą podobne. Najważniejsze, żeby silnik trzymał też moc, bo jak wam nie chodzi na jeden cylinder albo po prostu no ledwo idzie, no to wiele się nie poślizgacie. Znaczy na deszczu wiadomo, nawet 100 koni da radę, ale żebyście mieli lekki zapas do nauki, bo ja to cisnę po prostu na maksa strzały ze sprzęgła, a raczej świeżak tego nie do końca ogarnie. Więc po pierwsze co, to musi być sprawna motorownia i przeniesienie napędu. Kolejna rzecz to zawieszenie. Jeśli zawieszenie pływa, buja się, w ogóle znosi, nie wiem, drążyk kierowniczy, który jest zgięty, czy wahacz, czy nieważne, po prostu nie jedzie prosto, wtedy też się warto zastanowić, czy brać taki samochód. Hamowanie. Jeśli macie krzywe tarcze, to jest ostatnia rzecz jakby. Jeśli wszystkie poprzednie są ok, to jeszcze z bijącymi hamulcami opłaca się wziąć takie auto. Jeszcze musicie mieć na uwadze, co da się łatwo naprawić i szybko, sprawnie w gruzie, a co trzeba się bawić. Na przykład, mnie ogólnie w gruzach nie interesuje podłoga i sądzę, że was też nie powinna interesować. Dlaczego? Ponieważ, umówmy się, jeśli zaczynacie się uczyć, mówię to cały czas Karolinie, że po prostu pogódź się z tym. Rozbijesz to auto. Nie da się nauczyć jeździć bez rozwalenia auta. Pogódźcie się z tym. Jak wyjeżdżacie na snowboard w góry czy narty, to się wywalicie 10 000 razy, zanim w końcu złapiecie dryk. Dokładnie tak samo jest z lataniem bokiem. Wbijasz się w ten zakręt, teoretycznie grałeś się w tę Forzę,
umiesz tam jakoś przedłużać zakręty, podcinać ręcznym i tak dalej, z ryby wchodzić, powiedzmy, że umiecie, ale to i tak jest totalnie inna para kaloszy wyczuć auto. Naprawdę. Wylecicie w zewnętrzną, walicie kołem w krawol. I co? I połowa zawieszenia do wymiany. Więc pogódźcie się z tym, że rozbijecie to auto, dlatego nie bawcie się w daily driven czy jakieś inne takie pierdoły, bo pojechanie na plac i zakręcenie paru bączków to niczego się nie nauczycie. Naprawdę będziecie mieli blokadę psychiczną, że rozbijecie swoje precious auto, takie super, takie ekstra, ja tyle za nie zapłaciłem i ja mam teraz je rozwalić? No nie. No i właśnie to jest błąd podstawowy. Kupcie sobie auto, które będzie do tego konkretnie, do rozwalenia, a nie do pobawienia się i sprzedania. Każdy sobie wjeżdża na banie, że on sobie kupi, pojeździ, później sprzeda, może zyskiem, bo jak kupię tanio i go nie rozbiję, to może nawet na tym zarobię. I później zamiast się bawić w ulepszanie umiejętności jazdy, to się wbawią w nie wiadomo co. Troszkę tutaj tuning, sobie odwalą, walną parę boków, nagrają o tym filmik, już są drifterami, w internecie oczywiście. Dobra, sprzedaję, po co mi w sumie ten samochód? Nie do takich ludzi się zwracam. Takim ludziom to środkowy palec. Ja tu mówię o faktycznej chęci nauczenia się jeżdżenia i kontroli poślizgu. Po prostu. Jazdy w poślizgu. Tak. Więc podsumowując to wszystko, co tu gadam, bo nie pamiętam dokładnie, wiecie, freestyle, najzwyczajniej w świecie kupcie auto, które będziecie mieli do rozwalenia. Koniec. I właśnie takim zamiarem kupiliśmy to auto, tak samo jak ja sobie kupuję poprzednie, ale uwaga, uwaga, nie ja mam zamiar je rozbić. Tak naprawdę to auto będzie bohaterem naszej nowej serii pod nazwą Back to Basic. Co to znaczy? Powrót do podstaw, czyli szkoła driftu by Strzelecki Garaż. Wielu ludzi pisało mi w komentarzach, żebym coś takiego zrobił. Ja nie chciałem wtedy tego robić, bo byłem raczkującym takim człowiekiem z kamerą, że tak powiem. Vlogującym przynajmniej. Bo nagrywać może potrafię, ale vlogować dopiero się uczę. Jezu Chryste, wiecie, właśnie dopiero teraz spojrzałem. Jezu, zazwyczaj rączki to się robi nie tutaj z tych górnych, co macie do trzymania się w jakichś autach. To jest po prostu zerwany pasek prawdopodobnie od jakiegoś alternatora czy coś. Niesamowite. Dobra, wracam do gadania, bo nie o to w ogóle chodziło. Więc auto będzie nowym bohaterem serii, a bohaterką serii będzie Karolcia, nasza kochana, która już ma fajne autko do jazdy na co dzień. Fajne, Seicento nadal, ale jakoś tam wygląda, się prezentuje. Ale chciałaby bardzo nauczyć się jeździć po ślizgu. Zajebiście mocno. Więc biorąc pod uwagę, że ona nie miała nigdy wcześniej nic wspólnego z poślizgiem, jedyne co robiła to jeżdżenie Seicento na letnich, na śniegu. I to wszystko bez ręcznego. A jak? No i to było jedyne doświadczenie, jeśli chodzi o poślizg. Nawet nie ma ręcznego w tym Sejako, więc no po prostu nie polata w żaden sposób. Dlatego jest świetnym kandydatem, bo jeśli malutka blondyneczka w jakimś zapyziałym gruzie nauczy się jeździć, to już kurwa nie macie wymówki. Dlatego chcemy wam dać po prostu serię wskazówek, jak się za to zabrać. Pierwszą to właśnie znalezienie auta, którego wam nie będzie szkoda. Najważniejsze, żeby było w świetnym stanie technicznie, mechanicznym. Buda was w ogóle nie interesuje, ponieważ ją rozwalicie, pogniecie, skasujecie. Koniec, kropka. I dokładnie taki gruz jest ten. Do tego kupiony. Spójrzcie, tu wnętrze jest, no jak widać, jest sporo do ogarnięcia wewnętrzną. Z zewnątrz tak naprawdę jest to gotowiec i nie mamy zamiaru na razie nic robić, dopóki Karola nie skasuje właśnie jakiejś części. Mówię tu o froncie głównie, ale progi też są spoko. Generalnie jest spoko z zewnątrz, ale wewnątrz no to jest wszystko tragedia. Wiemy, że to gruz, ale nawet gruz da się robić estetycznie. No mam nadzieję, że to już chyba załapaliście po tak długim stażu na moim kanale. Oczywiście, jeśli będziecie mieli tapczan, rozwalone zawieszenie, to będzie wielkie utrudnienie, dlatego zawieszenie za 800 czy tam 1000 zł z Allegro Tea Tesco jest świetnym rozwiązaniem i powinniście też od razu to zakupić, albo najlepiej kupić gruza z takim zawieszeniem, tak jak my mamy właśnie takie dokładnie zawieszenie. Później, jeśli to auto przetrwa, to się będziemy tym bawić. Na razie w ogóle tego nie regulujemy, najważniejsze jest, że jest sztywne.
ponieważ jeśli robicie przekładki lewo, prawo non-stop, łapiecie non-stop ręczny, znowu dajecie w palnik, ręczny, znowu w palnik, to auto się gibie i po prostu jest trudniej go opanować. Dlatego jeśli się przyjrzycie, to driftowozy, takie pro, na zawodach, to mają betony zawieszenia. Spójrzcie, jakim wystają opony poza obrys auta. Tak z tyle wystaje, tyle ma do góry, do rantu błotnika, ale nic tam nie jest przyszurnięte, tak? Więc to są, tyle mają zakresu pracy, betony po prostu. I co by tu jeszcze wam powiedzieć? Właściwie tak naprawdę to powtórzę schemat wielu innych ludzi, którzy uczą latać bokiem, ponieważ jest parę podstawowych ćwiczeń, przez które trzeba przebrnąć i tego nie przeskoczycie. Znaczy możecie przeskoczyć. Mamy jednego znajomego, który grał trochę w gry, ogólnie ogarnia kręcenie kierownicą w każdym napędzie. To nie musi być tak, że jesteś specjalistą od tyłu napędu, tylko po prostu ogarniasz jazdę samochodem, myślisz nad tym, co zrobisz dalej w danym momencie. Więc on od razu wsiadł, pojechał na filary i... dawał radę. Czy to ręczny, podciąć z ryby, wszystko ogarniał, więc tu nie ma zasady, tak? Ale ten film jest skierowany bardziej do ludzi, którzy w ogóle nic z niczym nie wiedzą, co się je. I do takich ludzi to kieruję właśnie. Podstawowe lekcje przejdziemy razem z Karolinką. Na pewno nie polecam od razu wyjeżdżać na ulicę między krawężniki, a co najważniejsze między inne samochody. Pamiętajcie, jeśli w ogóle myślicie o jeździe po ulicy, oczywiście to nielegalne, nie zachęcam do tego, nic z tych rzeczy. Ale jeśli chcecie robić coś takiego jak my, to broń Boże, przed 24 nie jeździcie. Po prostu za duży jest ruch, wpadacie w zakręt, zza zakrętu wylatuje fura. No jak jesteś ogarnięty, to możesz jeszcze zmienić tą trajektorię, ale jak ty jesteś łbem, który jest podniecony, że w ogóle da mu się 2 sekundy lecieć bokiem, no to nie próbuj tak, naprawdę. Jeśli już, to po 24, między 24 a 5 rano macie po prostu takie, znaczy między 1 a 5, to są takie naprawdę pustki na drodze. Najlepiej mieć oczywiście bandę znajomych, których ustawiacie na zakrętach i macie kontakt w ogóle radiowy. Coś nam jebło. Nie musicie mieć radiowy, ale są aplikacje na telefon, które to załatwią. Będę atakował bandę na cześć po głosie sąsiada. Czekaj, biegnę! Ale nie jestem tutaj po to, żeby reklamować street drifting. Jestem tutaj, żeby was nauczyć postaw. Więc będą podstawowe lekcje, podstawowe ćwiczenia, jak rozpocząć bezpieczną przygodę z driftem, nie rozwalając od razu zawieszenia. Oczywiście ja was przygotowuję na najgorszą myśl. Wierzcie mi, nie przewiduje się, że dzisiaj rozbijesz auto, po prostu zaczynasz jeździć i coś nie pyka. I jest rozbite. Będzie smutny. Koniec. Nie chciałeś, a jest. Będziemy się uczyć na jedynym słusznym do tego sprzęcie, czyli gruzie za nie więcej niż 3000. Nie kupujcie nic droższego, bo to nie ma sensu, ponieważ będzie wam go szkoda. Najlepiej wydajcie jeszcze mniej, to wtedy wam będzie jeszcze mniej szkoda. A im mniej szkoda auta, tym szybciej się będziecie uczyć. Wierzcie mi, wiem co mówię. Więc, no i podstawową rzeczą, jaką musicie załatwić, ogarnąć, pusty plac. Po prostu pusty plac. Najlepiej, gdzie nikt nie będzie miał problemu z tym, że jeździcie. Wiadomo, że jak wpadnie wam policja, zobaczą pachołek i powiecie, że się uczycie dopiero, a nie będziecie strugać pawiana i być najmądrzejsi, że tu można jeździć. Tłumaczył mi, że mógłby mi wiele teraz zrobić. Mówię, że ja wiem dobrze i dlatego szanuję, że pan tego nie robi. Po prostu przeproście, powiedzcie, że chcieliście się bardzo nauczyć kontrolować poślizg, ponieważ teraz to jest na prawie jazdy i tak dalej, wiadomo. Z uśmiechem wszystko tłumacząc, to jestem pewny, że nic wam nie zrobią. Po pierwsze to trzeba umieć rozmawiać w ogóle z policją, bo to są zwyczajni ludzie, tak jak wszyscy. Jak nie umiesz rozmawiać z ludźmi, to nie dziw się, że później macie problemy non stop z policją i wam zabierają za wszystko dowody. Trzeba po prostu umieć rozmawiać z ludźmi. Polecam. Właśnie, to jest kolejna szybko pomiędzy tymi podsumowującymi zdaniami, że warto wstrzymać się odrobinę z kupnem jakiegoś złomu. Nie to, że macie pieniądze i już kurwa gryziecie się w zęby, bo deszcz jest na zewnątrz, kurde mokro, można jeździć, a ja nie mam czym. I kupujecie byle coś na pałę. Nie. Lepiej ogłosić, powiedzieć znajomym, że chcecie coś takiego kupić, poszukać w internecie, obserwować grupy i dopiero jak się coś pojawi, to wtedy atakujecie. A nie na odwrót, atakujecie, kiedy macie akurat pieniądze. To tak się nie szuka dobrych ofert. To od razu mówię. No i zobaczymy, jak tam Karol ci będzie szło po prostu. Miejmy nadzieję, że sprawnie. Karolcia, wierzę w ciebie. A ja teraz kończę i może wam pokażę, jak to auto w sumie wygląda. Chodźmy na obchód.
No więc tak wygląda to auto. Jest przed nami wiele takich prostych zabiegów estetycznych, które poprawią go jako całość. Po prostu na przykład tu ten plastyczek jest gdzieś w środku, trzeba go przymocować. Wszystkie naloty takiego rudego gówna najlepiej zamazać po prostu, dorobić jeden lakier w sprayu do takiego gruza i mieć go na popraweczki, no nie? Bo tutaj patrzcie, no nieciekawie, nieciekawie. Patrzcie. Śmieszna jest historia też tych progów, bo pytałem się właściciela, że jaki właściwie był zamysł? Przecież to są progi za 4.6, przecież do 3.6 te są ogólnodostępne. I on wtedy powiedział bardzo mądrą rzecz. Progi do 3.6 są dostępne, ale są za 200. A takie progi są za 8 dyszek. Prosta matma. Do latania bokiem naprawdę takiego podstawowego bierzcie jak najtańsze rozwiązania. Jak najtańsze. I tutaj pod kołem też nie wygląda to chyba specjalnie źle. W ogóle nie wiedziałem, że dostałem koło. Co się dzieje pod kołem? No proszę, koło też może nie jest w świetnym stanie, ale nie jest też w tragicznym stanie. To jest najważniejsze za takie pieniądze. No pod tymi plastikowymi progami, z tego co słyszałem, to niewiele jest. Pewnie tyle samo co w gruzie. Więc to jest też dobry zabieg estetyczny. Auto wam się na pewno nie złamie, bo nawet jak utniecie dach, to auto się nie łamie, więc przestańcie pierdolić takie głupoty w internecie, o których nie macie pojęcia. Ludzie. You're goddamn right. Także generalnie rozpoczynamy nową serię i mam nadzieję, że wam się spodoba. Na razie!